I jesteśmy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o tym, co tam ciekawego w Hollywoodzie. A tematów dzisiaj nam nie zabraknie, jak najbardziej, bo będziemy gadać o komiksach. Pewnie, że tak, bo mamy kilka słów o Peacemakerze. James Gunn pisze nowe odcinki, będzie się działo. Pogadamy troszeczkę o Fantastycznej Czwórce. Netflix, panie i panowie, podnosi ceny. Ile my już mamy tych platform, co? I czy my chcemy jeszcze kolejną podwyżkę? Chyba niespecjalnie jakoś. Chyba rzeczywiście nie potrzebujemy tejże podwyżki. No ale trudno, patrzymy dalej. Disney rusza do walki z dzieleniem kont, czyli tak samo jak przy okazji Netflixa będą kasowane konta, także uważajcie. Słuchajcie, słów kilka o możliwym niedługo kolejnym strajku. O, pięknie, po prostu rewelacja. Co dalej? Paulo Coelho, tak, ten od Alchemika. Hollywood sobie o nim przypomniało, o nim również dzisiaj pomówimy. Będzie słów kilka o nowym filmie Taylor Swift, który jeszcze nie miał premiery, a już zarobił ponad 100 baniek, więc jest po prostu coś pięknego. Andrzej Bartkowiak, czyli nasz człowiek w Hollywood, kręci horror, to oczywiście o horrorach będzie, a Benicio del Toro kręci kolejny horror, również tym razem Frankensteina, więc o tym sobie pogadamy, to jest sprawdzę, czy wszystko działa, bo jak zawsze dzisiaj też eksperymentujemy. Mam nadzieję, że wszystko słychać, że wszystko jest dobrze. Dajcie znać, bo akurat dzisiaj jesteśmy standardowo, próbujemy nowych rzeczy. Jesteśmy na YouTubie, co jest rzeczą oczywistą, ale również jesteśmy na Facebooku, jesteśmy, panie i panowie, na Twitchu, na Twitterze, a także na TikToku. Także dajcie znać, gdzie oglądacie, będzie mi niezmiernie miło. Widzę, że chyba wszystko w porządku, bardzo mnie to cieszy. No niestety, chwilowo nie mogę wyświetlić, pokazać waszych komentarzy, tak jak to mieliśmy zawsze w zwyczaju, ponieważ próbuję, jak mówiłem, czegoś nowego i już tutaj patrzę, czy można. No niestety, na razie nie mogę póki co, ale jest i tak dobrze. Witam bardzo serdecznie, Wiktor Z. Dzień dobry, Marcin, live udostępniony. Dziękuję bardzo, bo to jest oczywiście nowa rzecz, nowa sprawa i widzę, że mnóstwo z was to robi i bardzo jestem z tego zadowolony. Chodzi o to, że w październiku, panie i panowie, przez cały październik, no mnóstwo rzeczy się dzieje. Dość powiedzieć, że kilka seriali, czasami po dwa odcinki są dziennie. W każdym razie jest konkurs, można w nim wygrać udział w quizie mistrzów, filmowym quizie mistrzów. Oczywiście mowa o naszym live'ie charytatywnym, świątecznym, już 17 grudnia. Wezmą w nim udział m.in. Lincoln, Galeria Horroru, a także Brody z Kosmosu. No i oczywiście ja będę prowadził i jeżeli udostępnisz wszystkie materiały, które ja publikuję w październiku na swoich mediach społecznościowych, nieważne, naprawdę czy to jest Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, czy tam inne platformy, nie ma najmniejszego znaczenia. 7 listopada chyba wypada odcinek właśnie kolejny, więc wtedy sobie pomówimy i wylosujemy tego szczęśliwca, albo tę szczęśliwczynię, czy jakoś tak, która weźmie udział i będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę filmową, przypominam, filmową wraz z nimi. Kasia Dobak, dobry wieczór, ja też mnie bardzo fajnie. Jason Kruger, popatrz, Jason, popatrzcie tutaj, jaka fajna koszulka, tak specjalna dla Ciebie. Dariusz Tokarczuk, witam bardzo serdecznie, jest i Jurek, i jest Gumbalowy, Nocturno, Lancel, dobry wieczór panie, dobry wieczór Marcinie, panie i panowie, jak mija wieczór, Continental zaliczony całość oceniam na 8,5 na 10, topka roku, pięknie. No jutro mam nadzieję, jutro nie, bo jutro jest inny odcinek, we wtorek powinna wlecieć recenzja trzeciego odcinka. Jestem na YouTubie, jest dobry, pisze Dariusz Tokarczyk, Adalet, witam bardzo serdecznie, jest Jason na YouTubie, Lancel, Egzorcysta, nowy też zaliczony, spoko się oglądało, nie rozumiem tak niskich ocen, choć wybitny nie jest. Jak widzisz, bo siedzą, że obserwujesz mojego Facebooka, staram się na bieżąco, dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło. Tutaj patrzę właśnie, bo tutaj mam też czat, oczywiście podgląd czatu z TikToka. Także jest i tu i mam nadzieję, że wszystko w porządku jest i tu. Oczywiście, że tak. I tu. Także panie i panowie, lecimy, bo tematów dzisiaj mnóstwo. Na początek właśnie, zanim przejdziemy do meritum, chciałbym podziękować serdecznie wspierającym, bo ostatnio jest rzeczywiście dużo osób. Jak tutaj patrzę, w tym momencie jest Lancel, który wspiera przez Patronite, jest Dariusz Tokarczuk. Wcześniej był Adaś, więc bardzo mnie cieszy. I teraz ważna informacja dla was. Tak, troszeczkę ostatnio, że tak powiem, poszalałem i troszeczkę nagrałem dużo recenzji. W tym momencie, no nieważne, czy jesteś na naszej grupie Skruchowisko VIP na Facebooku, czy przez Patronite'a, czy właśnie w dziale społeczność tylko dla wspierających, jest już od jutrzejsza 10. Jutro będzie odcinek pod tytułem, już wam mówię, 10 najgorszych filmów świata. Więc wszyscy wspierający mają już do niego dostęp. Również postaram się, jeżeli nie dzisiaj, to do środy. Nagrałem kilka recenzji, więc tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, jest 6 recenzji, one trafią do was. Będą tylko i wyłącznie dla wspierających. Jedna to jest bardzo kontrowersyjna i zastanawiam się, czy ten film w ogóle nagrywać, ale stwierdziłem, że skoro go obejrzałem, to byłoby dobrze. I dodatkowo
domyślam się, bo tak naprawdę nie dałem terminowi Lincolnowi, nagrałem również 3 bluzgane recenzje. Więc łatwo powiedzieć, że będzie to grubo. Te rzeczy będą tylko i wyłącznie dostępne dla wspierających. Kiedy się pojawią na kanale YouTube, nie mam pojęcia dla wszystkich, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale już mówię, będą niedługo dla wspierających dostępne. Mówiłem o tym. Jeżeli oglądasz, drogi widzu, Wicko, z odtworzenia, w opisie są rozdziały, możesz sobie skakać, przełączać się na tematy, które Cię interesują, a my oczywiście odcinek zostaje w archiwum, będzie również dostępny na Spotify, Google Podcast i tak dalej, wszystkie te platformy, gdzie wiecie co, gdzie, jak i kiedy. Nie, Wiktor, tutaj widzę, że jest zielona, mogę jakoś pokazać? Nie. Nie mogę, niestety, nie jest to zielona granica, niestety nie było mi dane. Najgorsze, czyli 365 dni będzie, to jest najgorsze filmy w historii światowej kinematografii. Wszystkie. Od 1895 roku, kiedy bracia Lumière nakręcili pierwszy film, to jest najgorszy. I tak naprawdę za wytyczną przyjąłem, bo też tak nie chciałem, żeby było na zasadzie, o proszę bardzo, to na Filmwebie. Nie. Wytyczna jest najgorsze oceny na IMDb, ale one są, że tak powiem, przełożone przez mój mózg. Znaczy nie chciałem nagle, żeby okazało się, że o proszę bardzo, dałem wam film, a to jest jakiś film bollywoodzki, który kosztował $5 do zrobienia. Nie, to są akurat filmy, które są w miarę znane, filmy, które tam gdzieś, powiedzmy, ludzie kojarzą, żeby nie było nagle, że okaże się, że to jest stare, ale to są jakieś filmy amatorskie robione gdzieś tam. Nie. Także spokojnie jest, panie i panowie, bardzo dobrze. Dobra, a my teraz już część oficjalna poszła, więc teraz możemy lecieć dalej, bo rzeczywiście tematów jest dużo, a ja wam to już pokazuję i zaczniemy jak zawsze, albo jak bardzo często zresztą od Amazon poleca, panie i panowie. Tutaj tylko sprawdzę, czy wszędzie się to wyświetla. Super elegancko. O co chodzi z Amazon poleca? To są, krótko mówiąc, no Amazon Polska czasami wrzuca różnego rodzaju informacje o produktach, o promocjach, no i właśnie wam to pokazuję. Każdy z tych filmów, które ci mówię, bo akurat przygotowałem dla was 4, możecie go kupić w bardzo dobrej cenie. Tutaj w tym momencie jest Joker z Joaquinem Phoenixem i Robertem De Niro w roli głównych. Słuchajcie, Blu-ray za 29,99. Także jeżeli naprawdę chcecie, to możecie sobie bardzo ładnie skorzystać. W tym momencie wrzucam wam na czacie link do tego filmu, możecie sobie kupić. I ważna rzecz, teraz właśnie wrzuciłem na TikToku, ważna rzecz, ta promocja nie trwa wiecznie. Także jak chcecie, to sobie proszę skorzystać w miarę szybko. I też muszę wam powiedzieć, że kiedy wy drogą kupna nabędziecie, Amazon mi z racji tego odpali kilka złociszy. No to akurat nie muszę przedstawiać filmu Joker. Tutaj są, wiadomo, zdjęcia. Każdy z tych filmów ma polską wersję. Albo dubbing, albo lektor, albo napisy. Najczęściej to są napisy. Także możecie spokojnie sobie oglądać. Więc Joker z Joaquinem Phoenixem można wyhaczyć za 29,99. A my lecimy dalej, bo kolejnym filmem, który wam chcę polecić, jest Top Gun Maverick. Ja wiem, że akurat tych produkcji no już kilka razy było, kilka razy je pokazywałem, no ale to akurat tylko i wyłącznie dlatego, że to są w miarę dobre filmy i fajnie się je ogląda i warto to jest rzeczywiście sobie popatrzeć. Proszę bardzo, wrzuciłem wam jak najbardziej link do tego filmu. Trzecim filmem, i tutaj proszę mi tutaj nie bić, nie rzucać, tylko dlatego, że rzeczywiście ja ten film nabyłem i wydaje mi się, że każdy fan horrorów powinien zobaczyć. Są Wstrząsy, panie i panowie, Wstrząsy 1.6, czyli taka wielka, fajna paczka. Wszystko na Blu-rayasie za 119 zł. No to jest oczywiście DVD jest tańsze, ale Blu-ray jest za 119,52. Możecie sobie kupić. Ważne przy okazji jest Wstrząsów powiedzieć, że tutaj nie wszystko jest, panie i panowie, po polsku, bo z tego co patrzyłem, to pierwsze i szóste nie są po polsku, nie mają polskich napisów, ani lektora, ani niczego, więc tylko 2, 3, 4, 5 są po polsku, także to już na waszą sprawę. Tutaj już patrzę, tutaj Lancel coś pisze. Żeby kampanijne reklamy wyskakiwały Marciniak reklamę, no coś takiego rzeczywiście jest, to musi być w ten sposób. I ostatnim filmem, panie i panowie, Interstellar. Interstellar oczywiście znane rzecz powiem i lubiane kino, mam nadzieję, że lubiane, również akurat teraz też Blu-ray 4K za 139,99, no chyba, że macie ochotę sobie kupić tego na DVD, no to możecie już za 38 zł i 1 grosz. 1 grosz sobie ten film ogarnąć, tak to rzeczywiście jest. Patrzę, to pisze, wow, wężoidy, pisze Dariusz Tokaczek, tak, zgadza się, wężoidy, tak tam mówił jeden z bohaterów. Wstrząsy były chyba pierwszym horrorem, jaki w życiu widziałem, pisze Nocturno. No rzeczywiście
Ja pamiętam, że też widziałem jako jedno z pierwszych, ale to jest tak, że widziałem pierwszą część wiele razy, widziałem dwójkę, a pozostałych filmów nie widziałem. Przyznam, że akurat pozostałych filmów nie widziałem. Może kiedyś wybierzecie, żebym w ramach cyklu Kultowe Horrory omówił to wtedy jak najbardziej sobie o wężoidach, tak? O wężoidach sobie pogadamy. Może się uda, ale na razie rzeczywiście jakoś tak nie było okazji. Dużo innych fajnych, ciekawych produkcji. Jak na kolekcję 6 filmów na Blue Discu, to trochę ponad 100 to spoko promka. No ogólnie, wiesz co, to jest tak, że z tych promocji, które oni tutaj pokazują, ja wybieram dosyć konkretnie, bo tak, no nie wszystkie produkcje, mimo że to z Amazonu Polska, mają polskie napisy czy coś, no wiesz, ja osobiście nie mam problemu z angielskim, tak, no ale wiadomo, że nie wszyscy muszą mieć angielski. Ja tylko czytałem, widziałem wstrząsy, okej, w porządeczku. Słuchajcie, lecimy dalej, bo teraz kilka słów o komiksach będzie. No, zdecydowanie. Peacemaker James Gunn pisze nowe odcinki. Drugi sezon będzie komentarzem do nowego DC, jak podaje nam Latino Review. To są oczywiście przedruki z innych stron. Wśród planów na przyszłość nowe DC mógł dziwić brak Peacemakera. James Gunn jednak już pracuje nad naprawieniem tego przeoczenia. Reżyser zdradził, że pisze właśnie drugi sezon serialu, którego gwiazdą jest John Cena. I pamiętacie, teraz akurat John Cena chyba zrobił sobie przerwę od aktorstwa, bo wrócił do wrestlingu. Tam akurat troszeczkę się, że tak powiem, udziela, ale James Gunn powiedział, że Peacemaker to jest jeden z 3 bohaterów, który wróci, który pojawi się w nowym uniwersum DC, bo będzie właśnie Peacemaker, będzie Amanda Waller i będzie Blue Beetle. Te 3 rzeczywiście postacie powrócą. Więc zobaczymy, jak to będzie w tym momencie. James Gunn, obecny szef DC Studio, odpowiedział na pytania fanów w serwisie społecznościowym Threads. Wiecie, który to jest serwis? To jest to samo, co Twitter, czy tam X, tylko należący do Facebooka. Ale my i tak tego nie mamy w Europie, bo zresztą ostatnio chyba Krzysiu Lesie mówił, że Threads jest tylko dostępny na Amerykę Północną. Jeden z użytkowników poprosił go o drugi sezon Peacemakera. Właśnie go piszę, zdradził Gunn w odpowiedzi. I ma mnóstwo frajdy. Chwilę potem padło, sekundkę, muszę tutaj zapauzować ich. Chwilę potem padło kolejne pytanie, czy drugi sezon Peacemakera będzie rozgrywał się w nowym uniwersum DC i czy jakoś odniesie się do tego faktu. Tak. I tak. Odparł reżyser, ale się rozgadał facet, nie? Ma gadane. Gunn obiecywał wcześniej, że Peacemaker powróci, chociaż nie znalazł się w oryginalnej rozpisce planów nowego DC. Dziękuję bardzo, fajnie, że nienawidzę Doknesa, że jesteś z nami. Gunn obiecywał wcześniej, że Peacemaker powróci, choć nie znalazł się w oryginalnej rozpisce planów nowego DC. Dotychczas spodziewać się można było jego udziału w serialu Waller, w którym Viola Davis ponownie wcieli się w tytułową bohaterkę. Oczywiście John Cena wciąż może wystąpić w tym projekcie, teraz jednak wiemy, że na horyzoncie ma już swój własny serial. Okej. Nie będę w tym momencie mówił, o czym był Peacemaker. Jedna sprawa, dlatego między innymi dzisiaj nadaję przez OBS-a, nomen omen, żebyście słyszeli wszelkiego rodzaju dźwięki, które się tu pojawiają. Przed chwilą był subskrybent nowy i zawsze jest tak, że tam jest akurat dźwięk. Powiedzcie mi, napiszcie, czy rzeczywiście było ten dźwięk słychać, bo tak samo to się odnosi do wszystkich właśnie reklam, do wszystkich patronite'ów, donate'ów i tak dalej, i tak dalej. Także no ja jestem bardzo czekam na Peacemakera, bo rzeczywiście według mnie to jest jedna z ciekawszych postaci, których mamy w DC. No i też ma być to DCU czy EU, ja już się gubię, jak to się nazywa tak naprawdę. Już tutaj patrzę, co tutaj piszecie. Widziałem gameplay polskiej gry Robocop, ale to ma klimat i w trakcie misji nieśmiertelny mówiący muzyczny z filmu. No ja też właśnie chcę ograć tą grę, patrzyłem ostatnio, Robocop kosztuje chyba 50 euro tutaj. No i właśnie rewelacje, bo Peter Weller powraca w roli Murphy'ego, także coś pięknego. Derek Tokaczuk pisze, że było. Bardzo mnie to cieszy. Także no zobaczymy. No wiadomo, że od ogrywania to raczej jest Twitch, a ponieważ my jesteśmy dzisiaj na Twitchu, również to możliwe, że coś tam będziemy pogrywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, więc Peacemaker już niedługo, mam nadzieję, panie i panowie, już niedługo, już coraz bliżej. Co mamy dalej? Zostajemy w świecie komiksów oczywiście, czyli Fantastyczna Czwórka będzie inna od wszystkich filmów Marvela. Tak twierdzi reżyser Matt Shakman. To jest na podstawie portalu Collider. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tego, to ja wam chcę powiedzieć dwie rzeczy, bo z tymi filmami od Marvela ostatnio jest jeden wielki problem. No tutaj niedługo The Marvels, który ma być najkrótszym filmem w MCU.
mają pojawić się inne rzeczy. Ja nie wiem, czy tak naprawdę ja chcę aż tyle tych filmów, bo jakościowo one ostatnio bardzo spadły. No wiadomo, że w tym momencie mamy serial, bo jest Loki, pojawił się i obejrzałem pierwszy odcinek i mi naprawdę rozwalił system, także jest bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście recenzja jest na kanale i recenzja zresztą będzie się co tydzień pojawiała, także to mnie bardzo, bardzo cieszy. No ale czy ja wiem, czy jak tak popatrzycie na ostatnie kilka produkcji, Ant-Man niespecjalnie powalił, Czarna Wdowa okej, była, bo była. No nie wiem, jak wy uważacie, czy w tym momencie jeszcze te komiksy rzeczywiście was aż tak bardzo ruszają, że chcemy oglądać, bo to jest coś pięknego, coś fajnego, czy raczej już na zasadzie będzie, bo nie będzie, bo jak coś wrzucą, to obejrzę, a jak nie, to płakać nie będę. Dajcie mi znać, jak to jest u was, a ja teraz zabieram się za fantastyczną czwórkę. Po premierowej nowej fantastycznej... Do premiery nowej fantastycznej czwórki jeszcze dużo czasu. Film ma wejść do kin dopiero w 2025 roku, więc rzeczywiście jeszcze kawałek. Wciąż nie wiemy nawet, kto wystąpi jako Mr. Fantastic czy The Thing. Reżyser Matt Shakman zdradził jednak kilka szczegółów projektów. Przede wszystkim zapowiada, że film wprowadzi nową jakość do uniwersum Marvela. Zobaczymy, to już słyszeliśmy wiele razy, było mrocznie, było inaczej. To niesamowity świat i fajnie być jego częścią. Scenariusz jest świetny, postacie są genialne, jestem podekscytowany. Oczywiście bardzo się cieszę, że strajk scenarzystów został rozwiązany w pozytywny sposób i możemy wrócić do pracy z naszymi wspaniałymi scenarzystami. Jestem Joshem Friedmanem, powiedział Matt Shakman. Tak, zdecydowanie w przyszłym roku ruszamy z kamerami, prawdopodobnie w Londynie w studiu Pinewood. Chyba ja akurat rzeczywiście muszę w okulary zainwestować. Jest mnóstwo, przepraszam bardzo, jest mnóstwo elementów, którymi jestem bardzo podekscytowany, dodał twórca. Pod wieloma względami to zupełnie inny film. Chciałbym móc być bardziej konkretny, chciałbym móc powiedzieć więcej. Robimy rzeczy zupełnie inne. Pod względem historii, pod względem sposobu filmowania, w sposób jaki pasuje do materiału. Myślę, że film będzie się różnił od wszystkiego, co dotychczas widzieliście, a na pewno od wszystkiego, co dotychczas pokazał Marvel. Bardzo, bardzo wczuł się facet, widać swoją wypowiedź. Już tutaj pauzujemy, bo to The Marvels. W postać Sue Storm Invisible Woman wcieli się najprawdopodobniej Vanessa Kirby. Proszę bardzo, tutaj powinno pojawić się jej zdjęcie. Jest oto Vanessa Kirby. Ok. Patrzymy dalej. Jako Johnny Storm, Human Torch, młodszy brat Sue, ma wystąpić Joseph Quinn. Tutaj proszę bardzo, oto jego zdjęcie, jego dokonania. Prawdopodobnie w filmie wystąpi Ebon Moss-Backrack, ale na razie nie wiadomo, kogo zagra. Swego czasu plotkowano, że jako Galactus ma pojawić się Antonio Banderas, pamiętam. Premiera jest planowana na 14 luty 2025. No, jak na razie powiem tak, no ten film ani ziębi, ani grzeje. Niespecjalnie mnie to jakoś rusza, czy rzeczywiście będzie to super wielka produkcja, czy po prostu będzie jakoś tak wrzucone na Disney+, jak chociażby to postąpili z Predatorem Prey, gdzie to pojawiło się tak znikąd, a okazało się, że to był rzeczywiście super świetny film. Wolałbym tak, niż rzeczywiście jakoś inaczej, bo no, nie czaruj mi się. Tych filmów jest tyle było całe mnóstwo, więc no zobaczymy. Jeszcze teraz mają te problemy oczywiście z odtwórcą roli Kanga, z tym, z tamtym. DC też mówią, spokojnie, Ezra Miller ma problemy, ale ogarniemy temat, a potem dostaliśmy beznadziejnego Flasha z efektami specjalnymi, które byłyby rzeczywiście dobre do filmu Patryka Wegi, no ale jakoś tak to rzeczywiście jest. W tym momencie już wyczam kolejne wpadki, przejadło się, to już nie to, pisze Wiktor Z, Dariusz Tokarczuk, mi się przejadło, no. Cześć Wojtek, witam Cię bardzo serdecznie. Lancel, ja dawno oglądałem coś od Marvela, chyba Snyder, Shang-Chi, od tego czasu jakoś mnie obojętny. A Nocturno uwielbia Vanessa Kirby. No rzeczywiście jakoś tak to jest, że no spowszedniało nam to, może za dużo tego rzeczywiście, może jakbyśmy tak dostawali 1-2 filmy rocznie, może byłoby fajnie, tak to rzeczywiście tego jest bardzo, bardzo dużo i to wszystko. Ja przypomnę Panie i Panowie, że czekam na Wasze łapencje w górę, na Wasze... Łapki się daje na YouTubie, łapki się daje na Facebooku, na Twitchu nie pamiętam, ale chyba też na Twitterze są łapki, a na TikToku chyba są gwiazdki, tak? Także czekam na to wszystko, wbijajcie, niech nas algorytmy tych wszystkich platform niosą, niech będzie dobrze. A patrzę, co tam jeszcze zostało w tym momencie, bo skończyliśmy z komiksami, no a teraz o tym, że Netflix coś kombinuje, Panie i Panowie, i podnosi ceny. Tak się zastanawiam, czy my nie mamy dość podnoszonych cen, bo Krzysiu Lesiu chyba to wyliczył ostatnio, że 500 zł?
chyba 500 zł to kosztuje, żeby to wszystko ogarnąć, żeby ogarnąć te platformy, które teraz mamy. No i muszę tak powiedzieć, że chyba się zastanawiam, czy to jest wszystko warte tego, bo no, ja na przykład nie mam i nie mogę mieć na przykład HBO Max, bo w Irlandii nie ma tego, nie mogę mieć Sky Showtime, również nie ma, tutaj jest platforma inna, no ale tak naprawdę jeżeli policzymy te wszystkie rzeczy, no w tym momencie Viaplay już się wycofuje z Polski, już w tym momencie wiadomo, że oni chyba z końcem roku kończą wszystko. Nie wiadomo, bo nawet ostatnio na kanale sportowym chyba zastanawiali się, co będzie z tymi wszystkimi galami KSW, bo oni tam mają podpisane kontrakty na pierdyliard lat i te wszystkie produkcje, co się z tym będzie działo. No ciekawy jestem, jak to będzie się działo, ale tych rzeczy jest mnóstwo, a jeśli tam podnoszą ceny, to już w ogóle aż się nie chce. No ale zobaczmy, co tym razem Netflix ma do zaoferowania. To jest artykuł portalu Collider. Strajk scenarzystów dobiegł niedawno końca. W tym tygodniu rozpoczęły się negocjacje ze strajkującymi aktorami. Nowy kontrakt powinien zostać podpisany w ciągu kilku następnych tygodni. The Wall Street Journal opublikowało właśnie artykuł o tym, co nas czeka, gdy strajk aktorów przejdzie do historii i nie są to dobre wiadomości. W tym momencie o tym strajku, ale za chwilę pomówimy o tym, że jednak może kolejny strajk być gdzieś tam już niedługo. Ale słuchajcie, The Wall Street Journal, czyli to nie jest, wiecie, to nie jest żaden fakt, czy tam National Enquirer, tylko poważna gazeta, poważny periodyk. The Wall Street Journal twierdzi, że po zakończeniu strajku aktorów, czego konsekwencją będą zwiększone obciążenia finansowe dla wytwórni i platform streamingowych, Netflix podniesie ceny swoich planów subskrypcji. Byłoby to sprzeczne z tym, co na początku roku mówił CEO w platformy Spence Neumann, nieważne, który twierdził, że w najbliższym czasie nie są podwyżki planowane. Zobaczymy, no ale analitycy pewnie kombinują dokładnie, żeby, wiecie, jak to zawsze jest. Podwyżka prądu, coś tam, a to nie dostawca, tylko przerzucają na nas. Netflix w ostatnim czasie podjął szereg działań, które doprowadziły do wzrostu wydatków ze strony użytkowników platformy. Po pierwsze, zlikwidowano plan podstawowy, który w USA kosztował $9,99 za miesiąc. Ci, którzy z niego korzystali, musieli wybrać opcję o $3 tańszą z reklamami lub opcję o $6 droższą bez reklam. Netflix w tym roku poważnie zajął się walką z procederem dzielenia kont, co przyniosło mu kilka milionów nowych użytkowników. No bo musieli rzeczywiście ludzie coś ogarnąć. Platformy streamingowe zyskają pasa, bo pod koniec poprzedniej dekady Hollywood popadło w gorączkę streamingową. Doprowadziło to do narodzin wielu nowych platform i konfliktu z kiniarzami. No rzeczywiście, jak tam na przykład popatrzymy na to wszystko, no chyba bym, nie wiem jak wy, ale ja chyba bym nie miał nic przeciwko, żeby na przykład było tych mniej platform. Nawet byśmy mieli, powiedzmy, płacić tam o kilka złociszy, czy tam jurandów więcej, ale że, powiedzmy, one byłyby napakowane tymi treściami jak PKS do lichania, żeby rzeczywiście tam było dużo tych wszystkich rzeczy. Na naszej grupie na Facebooku Krzysiu Lesio ostatnio wrzucał właśnie mnóstwo rzeczy, że na Sky, jak się nazywało, Sky Showmax, jakoś tak. Na tym nowym Sky'u, że mnóstwo tam rzeczy dokładają, mnóstwo seriali, więc nawet chyba teraz pojawił się Knight Rider z Hoffem. Dobra, od ponad roku trwa jednak w Hollywood proces ponownej oceny rentowności tego biznesu. W efekcie wszyscy gracze zaczęli zaciskać pasy, szukać oszczędności i nowych źródeł dochodu. Showtime, dziękuję bardzo Lancel, że powiedziałeś mi. To dlatego wprowadzone są lub planowane są opcje, sekundeczkę, tańszej wersji subskrypcji, ale w zamian użytkownicy dostaną reklamy. To z tego powodu platformy zaczynają kasować projekty oraz usuwać ekskluzywne produkcje streamingowe ze swojej oferty. To też spowodowało, że Netflix zaczął walkę z dzieleniem kont, a wkrótce podobne środki wdroży Disney. O tym będzie to następny artykuł, o którym pomówimy dzisiaj. Z kolei Warner Bros. Discovery zrezygnowało z postrzegania innych platform jako konkurencji, a raczej jako źródło dodatkowego zarobku i właśnie dlatego na Netflixie pojawiły się ostatnio tytuły do tej pory kojarzone tylko z HBO. W amerykańskim Netflixie właśnie zadebiutował całkiem świeża produkcja Warner Bros., czyli Duna, panie i panowie. No i tak to jakoś wygląda, że no rzeczywiście będą nas doić, czy nam się to podoba, czy nie, będą kombinować, będą robić jakieś takie dziwne podejścia i ile teraz? Napiszcie mi tak mniej więcej, jeżeli macie pakiet podstawowy Netflixa, ile to kosztuje? Już nie chodzi mi o ten 4K, tylko jakiś taki podstawowy HD, ile to w tym momencie jest? Bo rzeczywiście jest, no, pieniądze są koszmarne, chyba jedyną opcją, albo jedną z najlepszych opcji w tym momencie wydaje się być zakupienie sobie, na przykład wiem, że Polsat coś takiego robił albo robi, że na przykład wykupujecie Polsat i dostajecie w prezencie na przykład Disney Plus na rok. Albo w tym momencie chyba mam tutaj w Irlandii jest, że można wykupić telewizję Sky i za darmo przez rok jest Netflix. Także no rzeczywiście zobaczymy jak to będzie wyglądało. Patrzę tutaj już co piszecie.
Szczerze, nie są one nic warte, jeśli chodzi o Netflix. Oczywiście innego słowa użył Wiktor. Dobra, patrzymy dalej. Już lepsze jest Disney Plus niż Netflix, pisze Paradox Camera. No rzeczywiście u nas jest tak, że Netflixa się dużo w domu ogląda. Czyli to nie producenci będą płacić za podwyżki i strajkujących, a my, pisze Dariusz. No oczywiście, tak jest zawsze, że wiesz, jak jest jakaś podwyżka i to popatrz na przykład, nie wiem, prąd, benzyna czy coś, wielcy zawsze zrzucą to na ciebie w banku. Przecież ile razy było w Polsce, że był podatek bankowy jakiś czas temu wprowadzony, no się nagle okazało, proszę bardzo, masz złotówkę, trzeba dwie za prowadzenie konta albo jakiś za jakiś money. Także no po prostu jest hardkorowa jazda bez trzymanki. Lancel. Ja mam Netflixa, najdroższy wariant, Disney, Prime, HBO Max i Showtime. Człowieku, kiedy ty masz to czas oglądać? Za dużo tych platform streamingowych, pisze Paradox. No jest ich całe mnóstwo, naprawdę. Ja bym wolał naprawdę mniej i no bo jeszcze nie zapominajmy o takich platformach, że powiem, może nie niszowych, ale które nie są postrzegane jako, powiedzmy, globalni giganci, jak w Polsce, jak na przykład jest CDA, prawda? Jest Player.pl, jest VOD.pl, to jest chyba Telewizja Polska ma tą platformę i tak dalej, i tak dalej. Tego jest rzeczywiście mnóstwo, więc jeżeli macie jakieś luźne tam 500-700 zł miesięcznie, no wiadomo, że z tych wszystkich platform, które na przykład tutaj Lancel wymienił, no to Amazon Prime jest najtańszy, tak? No bo to jest 49 zł za rok, więc to jest po prostu, no nie czarujmy się. 4 zł miesięcznie to jeszcze można sobie ogarnąć, no ale to jest po prostu dużo, to jest wszystko bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, dobra, lecimy zaraz z Disneyem, popatrzymy co oni tam gadają. Disney Plus rusza do walki z dzieleniem kont. Będą kasować konta, choć na razie tylko w Kanadzie. A gdzie jest mój OBS-ik? Proszę bardzo, już przechodzimy. To jest akurat artykuł Variety. Platforma Disney Plus idzie tropem Netflixa i szykuje się do walki z użytkownikami współdzielącymi konta. Jak zapowiedział prezes Disneya Bob Iger, serwis streamingowy wdraża nową politykę, zgodnie z którą dzielenie się kontem przeznaczonym do jednego użytkownika będzie karane ograniczeniem dostępu. Na razie strategia zostaje wprowadzona w życie tylko w Kanadzie. Czyli wiecie, Bob Iger to jest ten facet, który powiedział, że nie damy aktorom ani scenarzystom podwyżki, wykończymy ich, niech się wykrwawią. I to jest ten sam gentleman, który rocznie zarabia 18-20 milionów dolarów. Także po prostu super. Naprawdę facet jest rewelacyjny. Platforma poinformowała swoich użytkowników w Kanadzie, że od 1 listopada nie mogą oni dzielić się kontem, o ile nie wykupili odpowiedniego zezwalającego na to poziomu subskrypcji. Czyli w ten sposób to traktują, że możemy powiedzmy się współdzielić, no ale pewnie trzeba zapłacić może nie 2 razy więcej, ale pewnie 1,5 raza. Firma ostrzega, że jeśli zidentyfikuje użytkownika, który naruszył tę zasadę, może odciąć lub ograniczyć jego dostęp do serwisu. Najprawdopodobniej platforma zamierza zaproponować odbiorcom nowe sposoby dzielenia konta. Tylko ciekaw jestem, czy to będzie robione na zasadzie, blokujemy powiedzmy dostęp z danego maila na przykład, z danego konta, czy z adresu IP. No ale z drugiej strony, jeżeli na przykład oglądam na telewizorze, nie wiem, czy telewizory mają swoje adresy IP. Trzeba pewnie zapytać Szymona z kanału Język Filmu, on się zna na tych rzeczach technicznych. Informacja wysłana użytkownikom z Kanady jest częścią uaktualnień regulaminu platformy, które mają sprecyzować zasady korzystania z serwisu i dzielenia się kontem. Jeszcze w tym roku nowa polityka serwisu ma objąć również Stany Zjednoczone. Dzielimy. Latem prezes Disneya zapowiedział, że firma przygotowuje strategię, która pozwoli zmonetyzować streamingowych pasażerów na gapę. Proszę bardzo. Pozwólcie, ale w przypadku tego Benswała nie będę robił głosu lektora. Aktywnie badamy sposoby odniesienia się do zjawiska dzielenia kont i szukamy najlepszych opcji płatności dla użytkowników, którzy chcą dzielić się z przyjaciółmi i rodziną, powiedział Iger w sierpniu. W drugiej połowie roku zaczniemy uaktualniać nasz regulamin użytkownika, wprowadzając dodatkowe warunki dotyczące dzielenia się kontem. Nowa strategia monetyzacji zostanie wdrożona jakoś w 2024 roku. Również 1 listopada w Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii i 8 europejskich krajach Disney wprowadza nową subskrypcję z reklamami. Cena $7,99, $7,99 miesięcznie. Tymczasem już w tym miesiącu platforma podnosi cenę w USA. Disney Plus Premium bez reklam ma kosztować $13,99 za miesiąc. Wzrosną również ceny Hulu i ESPN. To nas nie dotyczy, bo w Europie produkcje Hulu i ESPN są wrzucane na Disney+. Najbliższą premierę miało Loki oczywiście i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, naprawdę nie wiem jak to wszystko ogarnąć, bo niby są produkcje, wygląda na to, że wrócą czasy
co tu dużo mówić, wrócą czasy tych torrentów i rzeczywiście ludzie będą gdzieś tam ściągali rzeczy, no bo w tym momencie no nie będą w stanie finansowo ogarnąć, a jeżeli coś się chce, no słuchajcie, ilu jest takich twardzieli jak Lancel, który ma tam chyba ze 4 czy 5 platform, no niespecjalnie, prawda, możemy sobie na to pozwolić, tym bardziej, że jak są powiedzmy dzieciaki, rodzina i tak dalej, no to jest z tym jest bardzo, bardzo różnie. Wspaniały gość do reklamowania takiej decyzji, pisze Jurek Piechota. No zdecydowanie, stary, zwłaszcza po tym, co on powiedział, to po prostu no, rewelacja. Rewelacyjny jest facet, no tylko się cieszyć, tylko zacierać ręce, jak on, że po prostu jest genialny i rewelacyjny i się do tego wszystkiego nadaje. No ale to się rzeczywiście zdarza. Ja przypomnę, że sobie dzisiaj gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Został nam jeszcze opcjonalny strajk kolejnego związku zawodowych. Paulo Coelho w Alchemik na ekrany kin, Taylor Swift, a także część horrorowa, więc panie i panowie, jest bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie. Cieszy mnie, że rzeczywiście, że jesteście ze mną. Słuchajcie, lecimy dalej. Jeszcze sprawdzę, jak tam to wszystko wygląda na TikToku. Pozdrawiam wszystkich widzów na TikToku. Pamiętajcie, tutaj zbieram gwiazdki. Gwiazdki zbieram. Dobra, lecimy dalej. Najpierw Marvel, a teraz Disney. Twórcy efektów wizualnych przystępują do związku zawodowego, panie i panowie. Tak podaje nam Collider. Pracujący dla Disneya twórcy efektów wizualnych w jawnym głosowaniu wyrazili chęć przystąpienia do związku zawodowego zrzeszającego techników, artystów i rzemieślników działających w przemyśle rozrywkowym. Kilka tygodni temu te same kroki podjęli ich koledzy po fachu z Marvel Studios. Więc widać, że to jest lawina w tym momencie, czy w ogóle wam to pokazuje? Pokazuje, że to jest lawina i w tym momencie no wszyscy chcą być traktowani godnie, a nie tylko, że no i co teraz, zgodzili się na scenarzystów, to muszą się zgodzić na aktorów i tak samo teraz na techników, także po prostu grubo, a na końcu pewnie przyjdą kaskaderzy i powiemy, nie będziemy się podpalali w filmach, dziękuję bardzo, będzie jazda. Twórcy efektów specjalnych wyrazili chęć zrzeszenia się w IATSE, tak się nazywa ten związek zawodowy, International Alliance of Theatrical Stage Employees. Już w sierpniu, to nie wiemy, twórcy efektów, teraz za ich przykładem poszli artyści pracujący dla Disneya. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 13-0, czyli nikt się nie wyłamał. Dzięki wygranej będą oni mogli skutecznie walczyć o poprawę warunków pracy. Domagają się m.in. ochrony płac i ubezpieczenia zdrowotnego, czyli przywilejów, którymi cieszy się pracownicy innych sektorów show biznesu, tacy jak charakteryzatorzy, scenografowie czy rekwizytorzy. I słuchajcie, to nie jest nic wielkiego, to nie jest to, że oni chcą dostawać, wiecie, po 100% bonusu. Nie, ubezpieczenie zdrowotne. Ja wiem, że w Polsce to w tym momencie to jest normalna norma, prawda, że każdy ma. Za granicą nie. Ja na przykład mieszkając w Irlandii muszę sobie wykupić ubezpieczenie zdrowotne, bo pracodawca nie gwarantuje ci, co nie? Ochrona płac również, czy przywileje, którymi cieszą się inni twórcy. Od tak dawna walczyliśmy o przywileje, które mają wszyscy inni, ale nie było nadziei, powiedział w oficjalnym oświadczeniu Mark Robinson, twórca efektów wizualnych pracujący dla Disneya. Do zwycięstwa w tym głosowaniu prowadziła długa walka, ale teraz z dumą mogę powiedzieć, że jest to zwycięstwo każdego pracownika sektora efektów wizualnych, który marzył o lepszej, zrównoważonej przyszłości. A żeby im się udało, dzisiejsze jawne zwycięstwo pokazuje pracownikom sektora efektów wizualnych z całego świata, że mają przed sobą drogę do zdobycia znaczącego głosu w sprawie warunków swojej pracy i jakości życia. Będziemy kontynuować naszą pracę, aby wywalczyć świetny kontrakt, ale musimy pozyskać każde studio i dostawcę, aby zapewnić związkowe standardy wszystkim twórcom efektów wizualnych. No więc rzeczywiście jakoś tak to wygląda, że to nie są jakieś rzeczy wycięte z kosmosu, tylko normalna sprawa. Pracownicy Disneya to druga grupa wśród twórców efektów wizualnych, która dołączyła do związku. Opowiadali oni m.in. za aktorskie wersje klasycznych animacji Król Lew, Aladdin czy Mała Syrenka. O jakości tych produkcji póki co nie będziemy się wypowiadali, bo akurat nie o to w tym artykule chodzi. Więc no, muszę przyznać, że życzę im powodzenia. Jak to się odbije na nas? No zobaczymy. No, może się okazać tak, że bezpośrednio no, kina podnieść cen teoretycznie nie mogą, bo akurat to nie o to chodzi. Chociaż z drugiej strony, jeżeli na przykład wytwórnie powiedzą, no to słuchajcie, no my teraz wam będziemy udostępniać filmy w takiej, a nie innej cenie, no to będą musieli, więc tak czy siak na końcu my dostaniemy po tyłku. No ale zdarza się. O Frankensteinie? Spokojnie, do Frankensteina jeszcze dojdziemy. Cześć Purpurowy, witam i pozdrawiam z Gorzowa Wielkopolskiego. Pozdrawiamy również kolegę, ciekawe czy fana Speedwayu.
Jurek Piochota pisze, nie wydaje mi się jakby to był dziś, jeśli ktoś założy sobie taki portal, to firmy z automatu zażądają kasacji strony, to nie tak w 2001 roku hulał, dusza piekła nie ma. A chodzi się o torrenty, no nie wiem, z tego co wiem to torrenty się cały czas mają, zapewne, jeszcze czekaj, nawet sprawdzimy, w tym momencie zobaczymy, czy widzicie, czy nie widzicie. Nie widzicie. Torrenty, proszę bardzo, torrenty za darmo wyskoczyło. Czy coś jest? Proszę bardzo. 9 bezpiecznych najlepszych stron z torrentami. Torrenty do pobrania. Top 11 torrenty. Także tego rzeczywiście jest mnóstwo. Także jakbyśmy to spokojnie chcieli sobie skorzystać, to nie ma przeciwwskazań. Ja w tym momencie nie będę wchodził na to, bo nie dość, że to nielegalne, no to jeszcze pewnie jest tak zawirusowane, że aż po prostu głowa mała. No ale słuchaj, no nie będzie jakoś wyjścia. Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządeczku. Słuchajcie, Paulo Coelho wraca w wielkim stylu. Przyznać mi się tutaj na czacie, kto czytał Alchemika, Paulo Coelho. Ja jestem pierwszy, podnoszę rękę, czytałem Alchemika. Także piszcie, czy czytaliście Alchemika. Jest to książka sprzed kilku ładnych lat, ale Hollywood przypomniało sobie o Paulo Coelho. Alchemik w drodze na ekran, podaje nam portal Deadline. Że on tutaj pokazuje artykuł. Wraca pomysł ekranizacji kultowej powieści Paulo Coelho pod tytułem Alchemik. Prawa do przeniesienia książki na ekran nabyło właśnie studio Legendary Entertainment, znane z takich hitów jak Mroczny Rycerz 300, Cats, Vegas, Godzilla oraz Duna. Dystrybucją filmu zajmie się Three Star Pictures. Zobaczymy, jak to było. Proszę bardzo, Dariusz Tokarczuk czytał, jest elegancko. Także no, widać, że czytaliśmy. Do napisania scenariusza został zatrudniony doświadczony brytyjski aktor Jack Thorne. W jego CV znajdziemy m.in. Cudownego chłopaka, 2 części Enoli Holmes, Skłodowską, a także serial Skins i Mroczne Materie. Wydany w 1988 roku Alchemik sprzedał się do dzisiaj w ponad 100 milionach egzemplarzy. Powieść trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej tłumaczona książka żyjącego autora. Można ją przeczytać w 80 językach. No pięknie. Gdzieś tak ja wiem, z 10, może 12 lat temu było właśnie pewnie powtórna rezurekcja tejże książki. Wielkim to hitem się wtedy stało. A o czym opowiada powieść? Już wam tutaj mówię. Alchemik to filozoficzna przypowieść o młodym andaluzyjskim pasterzu, który wyrusza w podróż do Egiptu, aby odnaleźć skarb ukryty w piramidach. W trakcie wyprawy bohater odkrywa, jaki jest sens ludzkiego istnienia. Hollywood od lat nosi się z zamiarem zekranizowania powieści Coelho. Przez ponad półtorej dekady z projektem związany był Lawrence Fishburne, który chciał wyreżyserować Alchemika, a także zagrać w nim tytułową rolę. 2 lata temu pieczę nad przedsięwzięciem przejęła firma producencka Willa Smitha. Przepraszam sekundkę, ale muszę kichnąć. Tu zakrywam, bo tutaj jest osobny mikrofon dla TikToka, bo się ostatnio okazało, że niestety nie można współdzielić. Dobra, gdzie byliśmy? Ok, o Willu Smitha. Zdjęcie miało rozpocząć się we wrześniu 2021 w Maroku, a obsadę zasili m.in. Sebastian de Sousa, Tom Hollander, Schurek, Aż Haladu oraz Joria Mola. Ostatecznie film nie doszedł jednak do skutku. No, 21 rok. Ciekawe czemu. Czy to był ten rok, kiedy tam Will Smith tak ładnie potraktował Chrisa Rocka, czy tam Chrisa Tuckera, Chrisa Rocka? No, zobaczymy. No pewnie tak, no to jest jeden z tych filmów, których pewnie nie będziemy oglądać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na zdrowie, dziękuję bardzo. Tutaj wszystko gra i trąbi, jest elegancko. I jest bardzo mnie to cieszy. Dobra, fajnie, wszystko w porządku. No, obejrzymy pewnie tego, no, jeżeli będzie. Chociaż ja wiem, czy akurat to jest taka produkcja, którą jakoś tak się fajnie może oglądać. No, książka była chyba ciekawa. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, bo dużo tej pory książek przeczytałem. Dobrze, lecimy. Słuchajcie, kto teraz? Teraz Taylor Swift. Co byście powiedzieli na Taylor Swift, panie i panowie? Podbija kina. Jej film zarobił 100 milionów jeszcze przed premierą, podaje portal Deadline. To są dopiero jaja, co? Jeszcze film się nie ukazał, a już jest 100 baniek już wpadło. Film Taylor Swift The Eras Tour jeszcze nie trafił do kin, a już jest przebojem. Jak donosi sieć kin AMC, zapis koncertu popularnej piosenkarki zarobił w przedsprzedaży ponad 100 milionów dolarów. Film wchodzi do amerykańskich kin w przyszłym tygodniu, zadebiutuje na 8,5 tysiącach ekranach. To jest po prostu jakaś horrendalna kwota. Naprawdę, do tej pory to chyba było 4, może 5 tysięcy ekranów, a tutaj 8,5. Także rzeczywiście kasiora będzie niesamowita pewnie.
pójdzie jeszcze więcej niż 100 baniek, no ale zobaczymy. Jak donosi AMC, zainteresowanie amerykańskiej widowni jest ogromne, od wielkich aglomeracji do najmniejszych miasteczek. Taylor Swift The Eras Tour to w USA najbardziej oczekiwana kinowa premiera i jesieni. Przewiduje, że film zarobił w weekend otwarcia około 100-125 milionów dolarów. To są po prostu niesamowite pieniądze. To są ogromne pieniądze. Powiem wam tylko w tym momencie, że po bodajże 2 tygodniach wyświetlania Zakonnica 2 ma zarobione chyba 238 milionów dolarów i jest uznawana za sukces. Więc przy 125 w dniu, w weekendzie otwarcia będzie po prostu grubo. A teraz, tym bardziej, że niedługo w Ameryce jest chyba święto dziękczynienia, czy jak tak to się nazywa. Uroczysta premiera filmu odbędzie się w Los Angeles 11 października, no czyli już za 3 dni. 2 dni później film wejdzie do szerokiej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż biletów ruszyła 31 sierpnia. Sekundkę, muszę tylko to pauznąć, oczywiście, żeby mi jakieś nie wyskoczyły prawa autorskie. Sprzedaż biletów ruszyła 31 sierpnia i od tego momentu film bije rekordy. Projekt Swift jest dużym wsparciem dla kiniarzy w czasach, gdy 2 hollywoodzkie strajki scenarzystów i aktorów odbiły się poważnie na grafiku premier i doprowadziły do przesunięcia szeregu dużych produkcji. Taylor Swift i jej ekipa dostali pozwolenie od amerykańskiej gildii aktorów filmowych na promowanie filmu w trakcie trwającego strajku. Piosenkarka ma obecnie przerwę w trasie koncertowej. Powrót na scenę jest planowany na 9 listopada. Wtedy ma odbyć się koncert artystki w boskim Buenos Aires. To dobre czasy dla filmów koncertowych. Taylor Swift pobił rekord sprzedaży biletów w swojej kategorii. W grudniu w amerykańskich kinach ma zadebiutować odpowiedź Beyoncé, czyli Renaissance, a film by Beyoncé. Tymczasem studio A24 przypomniało ostatnio amerykańskiej publiczności Stop Making Sense, Jonathana Dema, klasyczny zapis koncertu grupy Talking Heads. Z okazji 40. rocznicy premiery filmu został przypomniany podczas festiwalu w Toronto, potem trafił do kin. W zeszły weekend zarobił $1 milion w box office. No okej, w porządku, może 1 milion to nie jest niewiele, ale jak na 40-letni film, który tam już powiedzmy gdzieś sobie skończył, no to jakoś nie jest najgorzej. No zobaczymy. Taylor Swift, ten film to akurat nie jest produkcja, którą rzeczywiście jakoś tam się będę interesował, nawet, ale powiem wam, sprawdzę, czy będzie wyświetlany u mnie w kinie, chociaż może jeszcze nie będzie pokazanego. Nie mamy, co mamy? Horrory. Już wam mówię, co w tym, pokażę wam przecież, to nie jest żadna tajemnica. W tym momencie jest wyświetlany Egzorcysta nowy, Piła, The Creator, Dumb Money, Hunting in Venice i to wszystko. A jeżeli chodzi o piątek, oczywiście to jeszcze nie ma żadnych informacji, a jednak jest, proszę bardzo. I tara, i mówicie, i macie. Wow, koncert długi, bo prawie 3 godziny, no ale to już zależy. Ja zapewne na ten film nie pójdę, bo w piątek 13, z tego co wiem, mam być gościem na kanale Ormando i mamy sobie gadać właśnie jak to w piątek 13 o straszakach. Już tutaj patrzę, co piszecie. Jurek, ja nigdy nie pamiętałem nie rozumiałem jej fenomenu, znam lepsze artystki nowej fali. Ja się na nie będę wypowiadał, bo pewnie piosenek nie kojarzę, no ale znając życie, gdybyście mi puścili, to bym ogarnął. Lancel, by the way, Marcinie, wyjaśniła się sprawa z Raczkiem, odwołało się i jak mówiłem na znak protestu, nie kupuję już popularnych cukierków Raczki. Tak, panie Paweł, to właśnie w sumie miałem o tym powiedzieć. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o filmie Chłopi, o tym, że Tomasz Raczek troszkę się odkleił i jedzie po tym filmie równo i też jechał po nas, czyli okazało się, że po nas, bo stwierdził, że każdy, kto ma więcej niż 14 lat i interesują go Gwiezdne Wojny, nieważne, film, książki, seriale i tak dalej, gry, lekarzy powinien się przebadać. Możecie sobie sprawdzić w zeszłym tygodniu w materiale. No jak tylko to się wrzuciłem, to następnego dnia, ponieważ ja wam tam pokazałem 34 sekundy o tym właśnie, jak Tomasz Raczek to mówi, dostałem informację, że firma, która zarządza jego kanałem, domaga się pieniędzy za to. Krótko mówiąc, chcieli całe pieniądze z reklam z tego filmu, które ten film wygeneruje dla siebie. No ja powiedziałem oczywiście, że nie ma takiej opcji, ponieważ to wszystko było zrobione zgodnie z prawem cytatu i się odwołałem, no bo co będę, prawda? Jeszcze dosyć konkretnie też wypowiedziałem się na temat Tomasza Raczka na Twitterze, bo tam ostatnio jestem bardzo, bardzo aktywny. No i nie minął dzień, nagle dziękuję bardzo, zrezygnowano z roszczenia
BB Film Group, jakoś tak się nazywa, zrezygnowali, także mam spokój. Tak, rozeszło się po kościach, nie ma nic. Dodałem tam specjalnie notatkę, że to jest, oprócz tego, że to widać oczywiście, ale dodałem notatkę, że to jest kawałek filmu Tomasza Raczka pod tytułem takim, tu jest link do tego filmu, można sobie zobaczyć, niech mają i niech się ode mnie odpieprzą. Bo rzeczywiście sam jest krytykiem filmowym i używa prawa cytatu bardzo, bardzo często, a to jeden nagle, no ja wiem, że to oczywiście nie on, tylko wytwórnia, ja wiem, że to tam firma, która prowadzi i wiem, że to było z automatu zrobione, no ale można byłoby się troszeczkę ogarnąć, bo też domyślam się, że niekoniecznie codziennie 500 osób cytuje Tomasza Raczka. Tak, film z koncertu. No myślę, że to będzie jakiś koncert, po prostu zapis, wiesz, no jeżeli widziałeś, a takich filmów oczywiście było mnóstwo, bo na przykład w tym momencie przychodzi mi jako fan oczywiście muzyki mocnej, pamiętam taki koncert Iron Maiden z Rock in Rio, kiedy tam rzeczywiście w cudowny sposób wykonali Fear of the Dark, także Iron Maiden rządził, także bardzo fajnie. Zachłanność tutaj piszesz, Wiktor? Nie, to nie jest zachłanność, po prostu to jest, jak dla mnie to jest głupota, no bo mówię, to jest w tym momencie, tak samo jak ja nieraz dostaję informacje, że jakieś tam kanały poszczególne opublikowały moje materiały, bo tak się zdarza, że ktoś powiedzmy, i jeżeli na przykład wchodzę na ten kanał i patrzę, że to jest no, jakiś komentarz, tak? Proszę bardzo, o patrz, Skruch powiedział o Tomaszu Raczku to i pokazuję w tym momencie mój materiał, w porządku. Ale najczęściej się zdarza tak, że to jest po prostu cały filmik, cała recenzja wzięta i skopiowana na inny kanał, co nie? No to wtedy automatycznie wywalasz coś takiego, no bo to jest twoja praca. Dobrze wiecie, że to jest, to zajmuje dużo czasu i dużo energii i dużo, no, środków. Więc ja też osobiście takie rzeczy wywalam i nie mam z tym problemu. No ale jeżeli jest to na zasadzie, mógłbym na przykład, pamiętam, kiedyś jak Predatora zrobiłem, nagle pojawiły się recenzje Predatora, co nie? No i one nie były specjalnie przychylne, co akurat mnie się nie dziwię, bo większość ludzi zwaliła na dźwięk, że jest beznadziejny, a dźwięk jest beznadziejny. No i równie dobrze mógłbym się odwoływać, prawda, bo użyli tam powiedzmy, czy tam klatek, czy tam powiedzmy jakiś scen, no ale to nie o to chodzi, to jest prawo cytatu i mogą i spokojnie nie mam z tym problemu, także no jakoś tak to rzeczywiście jest. Czy chłopi będą grani w Irlandii? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, powiem ci Lancel, nie wiem, nie znam się i jakoś tak to rzeczywiście jest. W tym momencie nie ma zapowiedzi, nawet jeżeli będą, bo akurat dosyć często tutaj się jakieś pojawiają polskie produkcje, to u mnie nie będzie, jeżeli będzie w jakiejś sensownej odległości, czyli na przykład nie będę musiał jechać do Dublina na film 200 km, tam się oczywiście nie będę wybierał, no to sobie pojadę na przykład do Waterford, do Kilkenny czy tam do Cork, prawda, powiedzmy gdzieś tam godzinka jazdy, ale jak będzie, wiesz, w północnej, to nie będę się wybierał. Wiktor pisze, no ja poszedłem do lekarza i lekarz mi powiedział, że jestem zdrowy. No to w tym momencie Tomasz Raczek powinien się przebadać, czy rzeczywiście my powinniśmy się przebadać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, dosyć tego gadania o tym człowieku, bo on akurat na nerwy lubi działać. Pora pogadać troszeczkę o horrorach. Bo rzeczywiście o takiej dzisiaj też musimy pogadać, a tutaj wiem, że jest dosyć zacna grupa horroromaniaków, więc zaczniemy od Andrzeja Bartkowiaka, panie i panowie. Portal Deadline podaje, że Bartkowiak powraca z nowym filmem, reżyser Duma nakręci horror. Pamiętacie, Andrzej Bartkowiak to naprawdę rozpoczął od współpracy z Joelem Silverem, kręcąc, kręcąc tak, jako reżyser zdjęć, czy jako operator, jak tam zwał, tak zwał, proszę bardzo, Czwartą zabójczą broń. No i potem się oczywiście zaczęło, że było Romeo musi umrzeć. Potem był jeszcze jeden film, ojojoj. To był patrzcie, no to był Mark Dacascos. Musicie mi wspomnieć, bo w każdym razie między innymi zrobił Duma z Rockiem, a także Karlem Urbanem. Czy to była udana ekranizacja, to tak niekoniecznie bym powiedział. Andrzej Bartkowiak, Romeo musi umrzeć, stanie za kamerą horroru The Dire Wolf. Za realizację odpowiada firma produkcyjna Stylard Pictures, mająca w portfolii takie tytuły jak Mroczny Lokator i Power of Few. Nie znam. Mroczny Lokator 3,9. Okej, to jakiś horror USA. Nastoletnia Tara żyje w cieniu. Okej, ktoś tutaj jaki występuje znany? Dermot Mulroney, no okej. Ale Dermot Mulroney to raczej był znany wiele lat temu. A zobaczymy teraz ten drugi film, czyli The Power of Few. Christopher Walken tu już widzę na dzień dobry jest. Christopher Walken i to by było na tyle. Film opowie historię Hanka Whitmura, bystrego i upartego szeryfa z Nowego Meksyku, gdy w wyniku serii nadprzyrodzonych wydarzeń jego rodzinie i miastu zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo. Bohater zawija sojusz z plemieniem Navajo. Scenariusz napisał Ray Cook.
Obsada filmu nie została na razie ogłoszona, premiera zaplanowana na przyszły rok. Zobaczymy, co ten Ray Cook wcześniej zrobił. Washed. Jako aktor, czyli jego debiut. No zobaczymy. Andrzej Barkowiak z Łodzi do Hollywood. No okej, to w porządku, tutaj nie będziemy się teraz wybiegać z jego całą filmografią. Tak, to jest Romeo musi umrzeć, a mi chodzi o ten drugi film. Tutaj widzę, że też jeszcze nie podaliście. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Od kołyski aż po grób, Cradle to the Grave. Tam oczywiście był DMX, był tam kto tam jeszcze wystąpił? Jet Li oczywiście. Kilku fajnych jeszcze innych znanych aktorów. Mark Dacascos, fajna scena oczywiście bitwy. No i Antony Anderson, którego teraz omawiam w strasznych filmach. Także rzeczywiście nawet to nie najgorzej wyglądało. Taki po prostu zwykły akcyjniak. No wiecie, na VHS to by zrobił wielką furorę. Tutaj patrzę. Najlepsza ekranizacja Duma. Wiem, że to nisko zawieszona poprzeczka, ale zawsze coś. No tak, zawsze coś, jak najbardziej. Czyli można się spodziewać, że ten film będzie lepszy niż te dwa poprzednie. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Że zrobią ciekawe kino, no bo Bartkowiak, można na nim wieszać psy, można mówić jedno, drugie, trzecie, ale rzeczywiście jest bardzo sprawnym twórcą. Może nie najlepszym twórcą, może nie najlepsze produkcje wrzuca, ale są rzeczywiście rzeczy, no, które można jak najbardziej zobaczyć, można jak najbardziej obejrzeć, fascynować się nimi. No to już bym, cytując Bałtruczyka, polimeryzował. Rzeczywiście, żeby akurat na ten temat tak jakoś sobie to mówić. Dobra, słuchajcie, dalej lecimy z horrorami, bo Frankenstein, za kamerą stanie Guillermo del Toro, a kto jak kto, ale on pokazał, że nawet z Pinokia potrafi zrobić coś fajnego, bo mieliśmy dwóch Pinokiów, jakoś tak. Jednym oczywiście był Disneya, drugi był jego i rzeczywiście ten Disneya nie wyglądał dobrze, a jego wygląda całkowicie fajnie. Tutaj już patrzę. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Evil Martin na TikToku, pozdrawiam Cię. Teraz będziemy gadać o Frankensteinie. Christoph Waltz, gwiazdą nowego Frankensteina za kamerą Del Toro. Guillermo del Toro, jak podaje nam portal Deadline. W marcu tego roku Guillermo del Toro ogłosił, że nakręci dla Netflixa nową wersję Frankensteina. Teraz w rozmowie z serwisem Collider reżyser ujawnił, na jakim etapie znajdują się prace nad filmem. Poznaliśmy również nowego członka obsady i mnie to bardzo cieszy, bardzo mnie to interesuje, gdyż no, ja jestem wielkim fanem del Toro. To jest jeden z tych twórców, tak naprawdę, którego produkcję biorę w ciemno. Nieważne, on pewnie, domyślam się, gdyby nawet zekranizował książkę telefoniczną i tak bym poszedł obejrzeć. A co powiedział na temat tego filmu? Proszę bardzo. Zaczynamy zdjęcia w lutym. To film, który chciałem zrobić przez ostatnich 50 lat, odkąd pierwszy raz zobaczyłem oryginalnego Frankensteina, mówi reżyser. Doznałem wówczas olśnienia. To projekt, który wymagał dużego rozwoju i wielu narzędzi, których nie miałbym 10 lat temu. Teraz jestem wystarczająco odważny lub szalony, by zabrać się za to. W rolach głównych wystąpi Oscar Isaac, Andrew Garfield, Christoph Waltz, Mia Goth. Czyli bardzo fajna obsada, panie i panowie. Dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj pokazuje Oscar Isaac. No możecie go kojarzyć z Gwiezdnych Wojen, z X-Menów, z Moon Knighta, z Ex Machiny i tak dalej, więc jest bardzo fajny aktor. Andrew Garfield, no to wiadomo, że jest Spider-Man, chociaż przyznam, że jako Spider-Man dużo bardziej go wolałem w filmie Przełęcz Ocalonych i jeszcze właśnie Tick Tick Boom. Tick Tick Boom był genialnym filmem, naprawdę bardzo ciekawym. Christoph Waltz, no to wiadomo, facet od... można by powiedzieć od Quentina Tarantino, ale też przecież znany z Jamesa Bonda. No i Mia Goth, no to chyba rzeczywiście żadnemu fanu horrorów nie trzeba przedstawiać Mia Goth. Ostatnimi czasy to chociażby X i Pearl, więc rzeczywiście całkiem fajnie. O tym, że w filmie wystąpią Isaac Garfield i Goth, widzieliśmy już wcześniej. O udziale Christopha Waltza reżyser nigdy to jednak nie wspominał. Austriacki aktor miał już okazję współpracować z Del Toro przy nagrodzonej Oscarem animacji Pinocchio. Użyczył w niej głosu złowieszczemu hrabiemu Walt. Christoph Waltz zdobył międzynarodową popularność dopiero po 50. dzięki występowi w komedii wojennej Quentina Tarantino Bękarty Wojny. Rola pułkownika Hansa Landy przyniosła mu m.in. Oscara, Złoty Glob oraz aktorską nagrodę na festiwalu w Cannes. 3 lata później Austriak wygrał kolejną statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej za występ w westernie Django, również w reżyserii Quentina Tarantino. Waltz ma także na koncie rolę legendarnego przeciwnika Jamesa Bonda Blofelda, Ernst Stavro Blofeld. Pisałem o tym ostatnio przy okazji rocznicy urodzin Donalda Pleasence'a. On też przecież występował jako Blofeld w jednym z filmów, a to było w filmie Spectre. Oczywiście mowa o Waltzu.
oraz Nie czas umierać. Inne znane tytuły z jego udziałem to Rzeź, Tarzan Legenda i Alita Battle Angel. W tym roku mogliśmy go zobaczyć w serialu Prime Amazon Konsultant. A Frankenstein, no zobaczymy jak to będzie. Sekundka, to musi oczywiście, no dawaj, to będziemy czekać i się nie doczekamy. Ale dobra, chyba nie ma sensu przedstawiać Frankensteina, bo chyba to każdy kojarzy akurat rzeczywiście tę powieść. No fajnie rzeczywiście, bo co akurat Del Toro umie dosyć klimat mroczny trzymać. Może rzeczywiście zrobić fajnie. Nawet dzisiaj czytałem artykuł na temat tego, dlaczego nie nakręcił Pacific Rim 2. A to akurat była rzeczywiście głupia sprawa, no ale tak, no będę czekał oczywiście. Zobaczymy. Domyślam się, że skoro Christoph Waltz jest, to może on akurat wystąpi. Chociaż nie, no Christoph Waltz byłby za stary, żeby zagrać Frankensteina. Może Oscar Isaac albo Andrew Garfield może zagrać Frankensteina. A może Christoph Waltz na przykład zagrać potwora Frankensteina, bo to też warto pamiętać, że Frankenstein to nie tyle potwór, tylko i wyłącznie, ale to właśnie doktor naukowiec. No chyba, że mówimy o naukowcu, który się nazywał Frankenstein i występował w filmie Mela Brooksa Młody Frankenstein, czyli to był Gene Wilder. Już tutaj patrzę, co piszecie. Jak Guillermo del Toro może być zacnie. I jeszcze Waltz. No, zgadza się. Marcin, ty tam napisz scenariusz do filmu Dzieciak jako pełny metraż. Byłby to geniusz. Ostatnio obejrzałem twój film krótkometrażowy i na film ponad 1 godzinę byłby geniusz. Wiktor, ale ja nie muszę pisać scenariusza pełnometrażowego, ponieważ ja scenariusz pełnometrażowy do Dzieciaka posiadam. On się rozwija troszkę inaczej. Mia Goff, kocham za Perl. Po X i Perl, proszę bardzo. Przypomniał mi się dowcip, rozmowa 2 policjantów. Jeden chwali się, że czytał Quo Vadis. Potem pyta się drugiego, a on, co on czytał? On książkę telefoniczną, akcja niezbyt szybka, ale ilu bohaterów, tak? Zgadza się, no. Jak to Del Toro, to na pewno obejrzę ten film, zapewne będzie ciekawy. No, na pewno też pojawi się w tym filmie, bo to jest pewne jak amen w pacierzu, Ron Perlman, bo on praktycznie biorąc w każdym filmie, nawet jeżeli pojawia się w epizodzie, to musi być. Szkoda, że mu nie wyszło z Lovecraftem w Górach Szaleństwa. Pisze Nocturno. Wiesz co, Nocturno to jest problem, bo wiele tych projektów tak naprawdę nie wyszło Del Toro, bo przecież pamiętamy, że on stał za Hobbitem, to on robił Hobbita, no ale bodajże po 2 latach, jak studio się obijało, studio opóźniało, no to on w końcu mówi, dziękuję bardzo, pokazał im, wiecie, który palec i powiedział, fajnie, ja muszę robić inne projekty, a nie będę czekał na was, zostawił ten projekt, podszedł do niego Peter Jackson, no i my wszyscy wiemy, jak się Hobbit skończył. To jest po prostu, wiecie, Władca Pierścieni i Hobbit to jest niebo a ziemia. No tak to jest rzeczywiście. Tak samo było przy okazji Pacific Rim. Miał nakręcić drugą część, to się okazało, że ktoś tam zawalił plany i nie zabukowali żadnej zdjęciowej hali zdjęciowej, tak? I okazało się, że tam, gdzie potrzebują w studiu, hala kolejna zdjęciowa będzie dostępna bodajże dopiero za 1,5 roku. I mieli opcję albo kręcić w Chinach, czego Del Toro nie chciał, a potem powiedział, ja w tym momencie już będę robił kształt wody. Tak chyba nosili tytuł ten film. Albo nie, więc rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko. Tak samo przecież było z Hellboyem numer 3, bo już w tym momencie był scenariusz, no ale rzeczywiście Mike Mignola, tam się o niego rozbiło. Mike Mignola, panie i panowie, to jest twórca Hellboya. No i tam rzeczywiście były problemy, przedłużanie, nie zgodził się na jedną, na drugą, na trzecią, a to miało być w tym momencie. Ron Perlman zainteresowany, oczywiście cała ekipa, która tam była przy tym filmie również. No ale okazało się, że nie, dziękuję bardzo, nie udało się. No jak to rzeczywiście, tak to rzeczywiście jest. Palec serdeczny, tak. To może Perlman, ale póki co nieujawniony wcieli się w stwora, pisze Jurek Piechota. To jest bardzo prawdopodobne, wiesz? Z jego fizy, z jego facetą w ogóle czytałem, chyba wam o tym mówiłem, czytałem biografię Rona Perlmana, Hard Street Easy Way, bodajże taki nosi tytuł. Rzeczywiście, no, facet nie miał lekko, mimo że akurat biografia danego Trejo mi się bardziej podoba, ale rzeczywiście bo fajnie. Lance pisze, fakt, trylogia Władcy Pierścieni lepsza, ale jestem fanem zarówno Władcy, jak i Hobbita. Oba uwielbiam. Wiesz, ja powiem tak, no, kiedy sprawdziłem i okazało się, że Bitwa 5 Armii w książce trwa 1,5 strony, to zwątpiłem, wiesz, bo nie będę cwaniakował i Hobbita przeczytałem chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu. Jakoś tak relatywnie niedaleko. Więc rzeczywiście nie mogę mówić, no ale czytasz Hobbita i nagle potem masz w pamięci wersję filmową i zastanawiasz się why. Po prostu no nie było, cytując Leo Benhackera, for money. Także tylko i wyłącznie, no ale to tak, że miało wyjść dobrze, a wyszło, panie i panowie, jak zawsze. My o tym dobrze
My o tym dobrze przecież wszyscy wiemy. Wow, super. Dziękuję bardzo za wszystkie łapy w górę. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście, że tutaj wrzucać. Tutaj patrzę, co się dzieje na TikToku. Na TikToku ciągle Evil Marvin jest. No ale w porządku, nie ma najmniejszego problemu. Wiem, tu mówię odnośnie, a propos tego odcinka charytatywnego, wiem również, że oprócz tych platform, na których teraz nadajemy, możliwe, że będziemy nadawać na LinkedIn, jeżeli spełnione będą wszystkie warunki. Ja tam akurat rzeczywiście nad nimi pracuję. I na Instagramie również jest taka opcja, ale to już w tym momencie nie wiem, bo to jest tylko dla wybranych i póki co osób w Ameryce Północnej. Chyba rzeczywiście, że się coś ogarnie, zobaczymy. To byłoby lepiej, byłoby ciekawie. No ale zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie, bo jak na razie wydaje mi się, że jest nie najgorzej. W ogóle teraz dzisiaj pisałem z osobą na Twitterze, że Lipton się wycofał ze współpracy z kanałem sportowym przy okazji tworzenia programu KS Poranek, bo tam jakieś, wiecie, ta afera Pandora i tak dalej, nie będę mówił słów uznawanych przez algorytm za obraźliwe. No i wycofuje się jedna, druga. Ja mówię, popatrzcie, kurczę, no wycofują się ludzie ze współpracy, ja w tym momencie właśnie szukam sponsorów na nagrody. Mówię, chyba gorszego momentu sobie nie można było wybrać na takie rzeczy. No ale po prostu, co tu dużo mówić, zdarza się, panie i panowie, zdarza się, nie będziemy nic kombinować. Ja też akurat nie mam zamiaru w tym momencie więcej na ten temat mówić. Słuchajcie, tak jak mówiłem, pokazać wam... Chociaż nie wiem, teraz bo to przez OBS-a używamy, także niespecjalnie. W każdym razie, jutro na pewno wjedzie film 10 najgorszych filmów świata, więc będziecie mogli spokojnie zobaczyć. We środę oczywiście jest straszny film 4. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć Egzorcystę w tym tygodniu, bo rzeczywiście przydałoby się pójść, obejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. Tym bardziej, że no, to jest w kanonie, a wiadomo, Egzorcysta był już omawiany w cyklu Kultowe Horrory, więc przydałoby się troszeczkę pogadać na temat tego filmu. Widziałem, Marcin, że ostro w Mortale upiesz. Nie, no motyw jest akurat taki, że mieliśmy oglądać z Mają film, no ale niestety, między innymi dlatego widzicie, że tutaj nie ma telewizora, bo nam się telewizor popsił, no i pojechał na gwarancji, więc mamy zastępczy póki co, no i nie chcieliśmy oglądać, bo to mówię, nawet pogramy w Mortala, no jeżeli, ale to Mortal był XL, to nie był ten najnowszy, nie wiem co tam oznaczyłem na Facebooku. W każdym razie ciupaliśmy w Mortala XL. Ja oczywiście grałem sobie Predatorem, no bo kim żeby inna, chociaż też naprawdę jeszcze troszeczkę grałem Jasonem i Jason też dosyć fajna postać, także nie najgorzej. Będzie grubo, czuję, Nocturno z 10. Właściwie wiesz co, chyba jest 14 filmów, 13 albo 14, bo 10 jest, no to wiadomo, standardowo jest 10. Mowa oczywiście o 10 najgorszych i jeszcze jest chyba 3 albo 4 filmy, które są po prostu na tyle beznadziejne, że nawet na tą 10 się nie załapały. Także jest ich rzeczywiście kilka. No mówię, teraz akurat tak postanowiłem, że październik tak dosyć konkretnie dołożymy do pieca, jeżeli chodzi o produkcję, więc będzie dużo. Co poniedziałek będzie się pojawiała albo 10, albo odcinek jak się zmienili, czyli aktorzy z danej produkcji kiedyś i dziś, albo jak założyć konto na razie w tym momencie jest 10 i w przyszłym tygodniu też będzie 10. W soboty będą pojawiać się teorie filmowe. Zauważyłem, że to rzeczywiście właśnie wam się spodobała ta formuła, ten format, także w tym momencie nagrałem Lincolnowi ponad 40 teorii. Chyba jakoś tak rzeczywiście. To akurat jest w miarę fajne, szybkie, bo te teorie, inaczej, w każdym odcinku jest jedna dłuższa teoria i tam powiedzmy kilkanaście krótszych, taki powiedzmy koło minuty, więc nawet w miarę się fajnie ogląda. Zobaczymy, ile nam wystarczy materiału, aczkolwiek już mam pomysł na kolejny format po tym, kiedy wyczerpią się, bo kiedyś się te teorie wyczerpią, także to już jest kolejny pomysł. Także jeżeli wam się podobają, ja przypominam to do znudzenia, będzie jak mantra, to udostępnijcie, niech to się rzeczywiście niesie. Może niekoniecznie trzeba napisać na Facebooku udostępniam materiał Marcina Skrucha, tak jak to niektórzy robią, no ale rzeczywiście można to po prostu wziąć i udostępnić i będzie mi z tego powodu niezmiernie, panie i panowie, miło. Dobra, co tutaj jeszcze mamy do omówienia? Co mamy do omówienia? Nie mamy do omówienia nic, więc chciałem wam serdecznie za dzień dzisiejszy podziękować. Za dzień dzisiejszy, ale żem zagadał, co? No dobrze, chciałem wam serdecznie podziękować za dziś. Wiecie, cofnąć się do tyłu,
Zróbmy zwrot o 360 stopni. Było mi niezmiernie miło. Oczywiście widzimy się za tydzień znowu. Dam wam znać, sprawdzajcie Facebooka, Twittera czy tam Instagram, ale no, na 90% widzimy się w piątek na żywo na kanale Ormando, gdzie pogadamy sobie pewnie o horrorach. Miały chyba temat inny, ale akurat chyba z racji tego, że piątek 13 zobaczymy. Będę was informował na bieżąco, a w tym momencie z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się oczywiście za